Siemanko, dzisiaj formowanie na mokro. Jeśli możecie, zostawcie łapkę pod filmem i przechodzimy do konkretów. Tak jak przed chwilą wspomniałem, dzisiaj zajmiemy się formowaniem na mokro. Wydaje mi się, że to będzie kolejna spora seria na kanale, podobnie jak kurs wytłaczania czy konstrukcji. Do formowania zawsze potrzebna nam będzie skóra roślinnie garbowana, niezabezpieczona, niewykończona, tak żeby ona mogła swobodnie wchłonąć wodę. Grubości skór, no to zależnie od potrzeb i zależnie od tego, co będziemy wykonywać później z tego. No i teraz jeśli mówię o skórach, no to na pewno chciałbym wspomnieć o tym, że można tutaj wykorzystać z powodzeniem trochę słabsze jakościowo skóry. Też sprawdzają się przy formowaniach na mokro boki. No i to by było o skórach. Z narzędzi to podzieliłbym to na dwie grupy. Albo użyjemy zszywacza, albo użyjemy dziurkacza. Zszywacz do przymocowania skóry do jakiejś foremki, a dziurkacz do zrobienia otworów w skórze, aby ją ponaciągać sznurkiem albo jakąś linką, żeby osiągnąć też określony kształt. Nie zawsze te rzeczy są wymienne. Zazwyczaj zszywacz dużo lepiej się sprawdza i jest bardziej pożyteczny, jeśli chodzi o różne kształty. Efekt pracy z dziurkaczem Wam pokażę, ale jeśli miałbym coś brać na początek, no to na pewno zszywacz będzie bardziej praktyczny. Z takich dodatkowych narzędzi, no to na pewno nożyczki, jakiś śrubokręt do wyjęcia zszywek, kompinerki, nożyk. No i to by było wszystko. Przygotowałem na dzisiaj dwie okrągłe foremki. Ta opcja jest utrudniona, ponieważ najlepiej, jeśli chcemy osiągnąć taki kształt, coś na zasadzie takiego kubeczka, no to ona powinna być wyższa. Wtedy my tą skórę naciągamy na boki i po prostu ją przyszywamy po obwodzie. Ta opcja jest na pewno trudniejsza, no ale po to robię, żeby pokazać też tą trudniejszą opcję, bo nie każdy będzie mógł mieć na przykład taki wałek dość długi. Łatwiej jest wyciąć plastry z deski czy z jakiegoś innego tworzywa i próbować z tego wykonać już jakieś formy. Przyda się miska do namoczenia i dodatkowo folia, żeby obkręcić drewniany element albo w ogóle jakiś przedmiot, na którym będziemy formować. No ale to jest temat już na kolejne odcinki. Myślę, że ta opcja najwięcej dzisiaj przekaże informacji, żeby można było już zacząć cokolwiek robić w przypadku formowania. Potrzebna nam będzie woda, najzwyklejsza. No ale też niestety nie zawsze. Trzeba też uważać, skąd bierzemy wodę, ponieważ jeśli występuje w niej dość sporo żelaza, albo po prostu instalacja jest gdzieś pordzewiała i to żelazo dostaje się do wody, no to może być problem właśnie ze skórą, bo pojawią się na niej czarne plamki. Ogólnie temat, jak żelazo działa na garbniki w skórze roślinnie garbowanej, to jest bardzo ciekawa sprawa i na pewno nagram o tym kilka odcinków. No ale dzisiaj przechodzimy do formowania. Czyli namaczamy skórę. Jak widać fajnie wchłania tą wodę. Teraz jak długo moczyć? No na pewno trzeba parę minut ją pomoczyć, żeby ona porządnie wchłonęła wodę. To nie może być zwilżone ani lekko zmoczone jak przy tłoczeniu, tylko ona musi po prostu być mokra na wylot i musi porządnie nasiąknąć wodą. Kiedy skóra się namacza, to zafoliuję foremkę. Najważniejsze też jest tutaj, żeby nie użyć za dużo tej folii. Owinąłem jeszcze folią kawałek tektury introligatorskiej, ponieważ będziemy tutaj też dociskać tą skórę. Jeśli mamy stół poharatany gdzieś po dziurkaczu, po nożu, no to jest ryzyko,
że nam się, znaczy no nie ma ryzyka, tylko na pewno nam się to odbije. Tak jak widzieliśmy, to przy tłoczeniu skóra jest bardzo podatna na odkształcenia, wszelkie jakieś nierówności, to wszystko nam potem wyjdzie na skórze. Wyciągam pierwszy kawałek. No i teraz mamy ponownie dwie opcje. Zależy, co chcemy zrobić. Na takim okrągłym wzorze możemy wykonać boki torebki. No i w związku z tym możemy dać tutaj mizdrę, ale możemy także dać z tej strony lico. Zrobimy właśnie to na dwa sposoby. No ogólnie wykonując wyroby ze skóry, staramy się, aby wykroić taki element, który jest najmniej elastyczny, czy to jest pasek, czy jakiś inny wyrób. Natomiast przy formowaniu na mokro zależy nam znowu na tym, aby skóra była rozciągliwa, jak najbardziej plastyczna, żebyśmy mogli uzyskać zamierzony efekt, kształt, czy cokolwiek innego. Bo to nam też będzie potrzebny nożyk, żeby odcinać te naddatki. To jeśli ktoś chciałby coś popróbować z formowania, to polecałbym kupić boki. Zazwyczaj one mają dość niską cenę, więc na pewno do nauki super się sprawdzą, ale także można z nich zrobić już gotowe wyroby i jak najbardziej będą one doskonałej jakości. I teraz jeśli chodzi jeszcze o skórę, no to po formowaniu na pewno ona dość mocno stwardnieje. Nie można tak jednoznacznie określić o ile, ale w porównaniu do początkowego stanu, no to będzie bardzo widoczna różnica. Dzięki wielkie za kawkę. Można to bardziej porozcinać, ale ja nie jestem fanem właśnie rozcinania tego zbyt mocno, ponieważ nie wiem, ile jeszcze tego rantu tutaj będę chciał wykorzystać, więc staram się zrobić, żeby było i po tej stronie ładnie, i żeby ten drugi rant też był wyraźnie zrobiony.
Foremkę mamy zrobioną. Teraz pozostawiamy to do wyschnięcia. Nie przyspieszamy tego procesu żadnym grzejnikiem, suszarką, opalarką czy innym sposobem. Po prostu zostawiamy to i ta skóra musi samoczynnie doschnąć bez żadnych przyspieszaczy. Krążek już powoli dosycha. Dzięki temu mamy tutaj nieuszkodzone lico i mogliśmy to dość porządnie przygnieść. Z formowania na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz. Będę także wdzięczny za każde udostępnienie tego materiału i trzymajcie się. Cześć!